Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj na warsztat bierzemy części 5, 6 oraz 7. Najpierw podstawa hamulca ręcznego i dźwignia hamulca ręcznego. Teraz zajmiemy się tylnią częścią podłogi. Montujemy tylnie haki na pasy. Teraz wąż dolotowy oleju, który przykręcamy od spodu na śrubkę B. Od spodu po dwóch stronach montujemy wsporniki tylne. Chciałem zamontować wąż, ale stwierdziłem, że zrobię to po zamontowaniu prętów podporowych. W trakcie montażu myślałem, że pomyliłem elementy, bo wydawały się zbyt długie. Patrzcie na ten łuk. To, którą stroną ma iść wspornik, łatwo rozpoznać po dolnej końcówce, która ma taki jakby garbik. To teraz montujemy dwa elementy podłogi w jedno. Skręcamy je na śrubki F i kręcimy jak polityk w zeznaniach podatkowych. Po skręceniu są szczeliny między tymi kawałkami podłogi. Na szczęście zasłonią to fotele. W sumie sama tylna część nie jest idealna, ale chyba już ją zostawię. Teraz dłuższy pręt podporowy. Tak długo bawiłem się, zmieniając biegi, że aż odpadł mi dekielek od skrzyni. Ale spokojnie, sklei się, będzie dobrze. Panel dolny, ten z kreskami, jak i górny, ten gładki, wchodzą na klik. Nie ma znaczenia, jak je wsadzimy. Montaż z gazetki 5 ukończony. W tym numerze był też fotel, ale w instrukcji nie było nic o montażu, więc idziemy dalej. Gazetka numer 6. Ale tu będzie zabawa z montowaniem elementów podłogi. Zaczynamy na spokojnie. Od złączenia pokrywy przedniej ze złączem skrzyni biegów. Montujemy to z naszą skrzynią biegów. Ważne, aby złącze skrzyni biegów było poziomo. Wracamy do podłogi i montujemy drążek podporowy. Teraz montaż haków do pasa. Wchodziło to ciężko i trzeba było uważać, aby nie zarysować ich pensetą. Mówiłem, że montaż haków był ciężki, to zapomniałem o elementach blokujących fotele. Jeny, ile razy mi to wypadło podczas wsadzania foteli. Zanim zamontujecie pasy, to polecam je trochę rozruszać względem środka, aby ładnie się ułożyły oraz wyrównać klamry na pasach. I montujemy naszego pajączka, aby kierowca się nie garbił. Pamiętacie pajączki? Czy to ja już jestem taki stary? Fotele niestety mają widoczne odłamania po odlewach. Zgadnijcie z czego i jak najczęściej były wykonywane fotele w oryginalnych Ferrari 250 GTO, bo ja byłem zaskoczony. Napiszcie odpowiedź w komentarzu, a weryfikacja będzie na końcu filmu. Po wstępnym osadzeniu fotela przykręcamy go od spodu na dwie śrubki F. Gdy fotel już jest, możemy podpinać wszystkie pasy. Zaczepy wchodziły dość ciężko. Gdy już myślałem, że się złamią, to wtedy był satysfakcjonujący klik i pas był odpowiednio przypięty. Teraz druga strona. Przy pierwszym fotelu taktyka była następująca. Najpierw go przykręcałem, a później wsadzałem te zaczepy z tyłu. Teraz taktyka jest odwrotna. Najpierw wsadzanie zaczepów, a później przykręcanie fotela. Dzięki temu montaż poszedł o wiele łatwiej, szybciej i przyjemniej, więc polecam. Dopinamy jeszcze pasy.
Gazetka 6 jest ukończona. Zaczynamy montaż numer 7. Mamy teraz zupełnie coś nowego. Pierwsze elementy naszego silnika Tipo 168x62 Columbo V12. Łączymy pokrywę aparatów zapłonowych z podstawą aparatów zapłonowych. Elementy na szczęście mają wypustki ułatwiające prawidłowy montaż. Powtarzamy. Dodajemy pokrywę aparatów zapłonowych. I ostatnie zadanie na dziś. Przykręcenie naszego aparatu zapłonowego do prawego bloku cylindra. Gazetka numer 7 zakończona sukcesem. To co dzisiaj udało nam się ułożyć? Skrzynia biegów, aparat zapłonowy i prawy blok cylindra, podłogę wraz z niezbędnymi elementami. Napisaliście w komentarzu, z czego zazwyczaj były wykonywane fotele? To ostatnie sekundy. Fotele w Ferrari 250 GTO w większości przypadków były wykonywane z niebieskiego płótna, popularnego w tamtych czasach w samochodach wyścigowych, naciągniętego na aluminiową ramę. Oczywiście były też wyjątki ze skórzanymi fotelami. A teraz szybki pokaz wszystkich części, jakie mamy do naszego Ferrari 250 GTO.